Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Witam serdecznie swoich subskrybentów, witam również podglądaczy moich kanałów. No i teraz Wam obiecuję, że posypie się trochę unboxingów i czekają nas jeszcze inne unboxingi w różnych skalach i nie będą to tylko czołgi. Ale bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie jeden z nowszych modeli od chińskiej firmy Dragon Models i będzie to kolejny amerykański czołg, kolejny Abrams w skali 1,72. Poprzednio Wam prezentowałem Abramsa M1A2 SEP, czyli z tym pakietem ulepszeń systemowych, ale z dodatkowym dopancerzeniem Tusk. A dzisiaj bez Tuska, ale za to również właśnie z pakietem ulepszeń, wersja Abramsa V2. Tak prezentuje się artbox. Na artboxie po prostu Dragon zamieścił zdjęcie właśnie SEPA V2. I uwaga, to jest model z Abramsa stacjonującego na terenie Niemiec. W typowo europejskim kamuflażu, ale uwaga, oczywiście Amerykanie na niektóre rzeczy patrzą z przymrużeniem oka. Pewne elementy tego czołgu są w kolorze po prostu piaskowym, czyli tym, którym malowano, taki podstawowy ich kolor, tak, który wziął się z okresu pustynnej burzy. Co mamy jeszcze ciekawego na pudełku? Po bokach znajdziemy w dobrze znanym nam języku chińskim informacje. Znajdziemy informacje o, powiedzmy, dodatkowych elementach wykonanych specjalnie pod tą wersję. Z jednej i z drugiej strony tak prezentuje się lakierowana, błyszcząca, co pewnie widzicie, oczywiście tutaj pudełko, papier użyty. I posłuchajcie, tutaj tak, co ciekawego jest w wersji drugiej, czyli w tym modelu właśnie A2 V2. W tym czołgu, w porównaniu do wersji SEP, jest poprawione uzbrojenie. Dodano również kolorowe wyświetlacze, ulepszony interfejs, nowy system operacyjny. Ulepszono przedni i boczny pancerz z pancerza ERA Cross LP na M15 A1E1. Jest również nowa kamera termowizyjna. Tutaj jest jedna ważna rzecz, że dodano właśnie tą nową kamerę termowizyjną dla celowniczego działonowego oraz dowódcy w porównaniu do wersji SEP Tusk 2 w dodatku. I teraz tak, standardowa, mizerna, bym powiedział, ja nazwę to mizerną, taka instrukcja, gdzie mamy powtórkę z artboxa, mamy również tu numer katalogowy, jak i również wyszczególnione elementy. Jedną rzeczą, którą mi się bardzo spodobała w tym modelu, to jest dodatkowa kalkomania, ale to jest kalkomania niewodna, tylko taka, bardzo podobna do masek, która posłuży nam za naklejki takie właśnie, tak jak tu widzimy właśnie na chociażby przodach, to będziemy mogli po prostu nakleić taką naklejkę z grubszego papieru, żebyśmy po prostu nie mordowali się, nie tworzyli nowych dziadów polskich, czy też na przykład nie wycinali samodzielnie z kartonu, czy z jakiegoś tworzywa i nie mordowali się po prostu. Mamy do tego zestaw kalkomanii. Sporo części również tutaj odpada. Jest sporo elementów, które dla tej wersji nie pasują i producent zaznaczył to właśnie na kolor niebieski. Instrukcja jest dość uboga.
raz. Zresztą model ten nie jest bardzo skomplikowany, ale mimo to posiada sporo elementów. Mamy podwójne właśnie uzbrojenie, łącznie, czy tu jest tak, bo mamy dwa karabiny maszynowe na wieżę, mamy dodatkowy w samej wieży, tu koło lufy też karabin. Czy mamy na samej tutaj lufie? Nie mamy w tej wersji, tak jak było to w wersji M2 SEP Task. Wieża, oczywiście, dodatkowe masa takich dodatków, które naprawdę jak będziemy mieli właśnie modele Abramsów od M1 przez M1A1 przez M1A2, no to powiem wam, jak się postawi te czołgi koło siebie, to naprawdę będzie widoczna ta różnica, te modyfikacje od właśnie, które przeprowadzali, bo pamiętajcie, że Amerykanie, z tego co wyczytałem, nie produkują już Abramsów, tylko modyfikują, które posiadają. Kolejne kroki, czyli mamy 5., 6., 7. krok sklejania, 8. I tutaj mamy już koniec. I co teraz nam dali właśnie dragonowcy, jakie do malowania? Mamy tak, 2. batalion 9. regimentu piechoty, 2. dywizja, Południowa Korea. I tu mamy też te właśnie kalkomanie. Następnie mamy tak samo, drugie malowanie jest koreańskie, a jeżeli chodzi o właśnie trzecie malowanie, trzecie oznaczenie, jest to 2. batalion 5. regimentu kawalerii, 1. dywizja kawalerii stacjonująca na terenie Niemiec. Niestety nie podano tutaj żadnych dat, więc po prostu możemy wykonać, musimy tutaj uwierzyć. Szkoda, że tylko nie mamy, bo mamy, niestety Dragon nam podał tylko lewą stronę, pokazał, tył, przód, ale tak, już od góry malowania nie mamy, jak i również z drugiej strony, z prawej strony czołgu. I powiem wam, że tutaj Dragon w stosunku do innych producentów chińskich również modeli daje troszeczkę ciała. A teraz, moi mili, chowam sobie instrukcję. Pudełko jest wypchane po kokardkę i patrzcie, jaki tu jest myk. Z tej strony szaro-burę pudło matowe, a w środku piękny lakierowany papier. Fajnie by było, jakby to było odwrotnie, no ale jak stryjenka sobie życzy, tak też zrobiła. I mamy tutaj kilka woreczków z elementami, jak i również ten woreczek właśnie z tymi kalkomaniami, z 2 zestawami kalkomanii. A teraz czas na zmianę scenografii. Scenografia zmieniona i powiem wam, że tutaj po prostu obejrzymy sobie najpierw kalkomanię. Ja sobie pozwolę, z racji tego, że tutaj ten zestaw jest dla mnie przeznaczony, ze względu, że dostałem świra na punkcie właśnie współczesnej pancerki, już mam dosyć drugowojennych blaszaków, ale to nie oznacza, że nie będę sklejał. Tak prezentuje się ta podstawowa kalkomania, może ją odwrócę w ten sposób. Tak wygląda. A tak wygląda ta kalkomania właśnie dodatkowa. Bardzo fajny pomysł, który elementy naklejamy na poszczególne części w modelu. I tu powiem wam, zaraz zobaczymy jedną rzecz. Postaram się tak mniej więcej troszeczkę rozgiąć tą kalkomanię. Może mi się uda bez uszkodzenia. Dobra, musicie mi uwierzyć, że tak jest. Po prostu jest to gruby papier. Wygląda to jak maski dodawane, o widzicie, maski dodawane do samolotów. Bardzo fajny, bardzo mi się spodobał ten patent, powiem wam. I tutaj trzeba pogratulować Dragonowi tego pomysłu. Pierwsza ramka, super strunówka.
I tutaj mamy kadłub, jak i również górę, znaczy górę kadłuba, jak i również górę wieży. Tak prezentuje się sama wieża, a dokładnie jej góra. Matowa, nie jest zbytnio szorstka. I tu widzimy właśnie te dodatki na wieży w tych wersjach M1, A2. Gniazdo anteny. I tu mamy od razu na wieży, nie mamy oddzielnie liny, tylko jest suszona, zamontowana na wieży. Kadłub prezentuje się tak. Nie mamy tych osłon oddzielnie. Osłony są już razem. Szkoda, bo tutaj można by było z reguły zauważyłem na wielu filmach znajdujących się na YouTube, czy też na zdjęciach, że często jednak Amerykanie, tak samo jak pancerniacy używający leopardów, otwierają do góry, podnoszą tą z tyłu klapę. Tu mamy linę stalową, plecioną, aby ułatwić wejście czołgistom do czołgu. Niestety nie zrobimy włazu otwartego dla leżakującego kierowcy. Tak się prezentuje detal. I zaglądamy do kolejnych woreczków. Kolejnym woreczkiem strunowym jest dół kadłuba. Pamiętajmy, że Dragon, tutaj jest wiele elementów, które po prostu mogą nas zdziwić i są niespotykane, ale jest możliwość tutaj wykonania właśnie modelu takiego, który jeździ. Tu jest między innymi właśnie coś takiego, że tu możemy zamontować oś, która będzie napędzała cały czołg i tutaj mamy miejsce na silniczek, z tego co pamiętam, oś przednich kół. I koła po prostu, no niestety tutaj mamy wahacze wszystkie już na stałe, więc nie będą te koła pracowały, a tylko i wyłącznie będą po równym terenie jeździć. I również to są otwory, do których montujemy właśnie tu od spodu kadłub oraz elementy napędu. Tak prezentuje się dół kadłuba, tak zwana wanna. Nie najlepiej to wygląda w porównaniu z Flyhawkiem, czy też na przykład z Mengiem, więc Flyhawk wkrótce będzie, Meng jest dostępny, Abrams z Menga dostępny jest w sklepie, unboxing poprzedni. I powiem Wam, że no troszeczkę Dragon powoli traci. Z tego co słyszałem, będzie wypuszczał nowe modele, które mają być już dużo lepiej wykonane. Tu mamy torebeczkę z podwójną ramką i tu mamy elementy kół. No same koła też. Tak prezentuje się ta ramka. Koło napędzające. Druga strona koła napędzającego. I to jest ramka B. Widzę, że nowe firmy typu Meng, Vespid, Flyhawk no przegoniły starych, docenianych producentów modeli. No i mają te firmy po prostu teraz muszą nadganiać stracony czas i spanie na laurach. Tutaj nie mamy plastikowych, ogniwkowych czy też z pasków gąsienic. Jest poprawiona gąsienica z innego już zupełnie materiału. Prezentuje się naprawdę nie najgorzej. Widzę, że kamerka trochę głupieje. Nie najgorzej się prezentuje, tym bardziej, że jest to skala 1,72.
Więc wygląda całkiem fajnie. Pamiętajcie, że to jest gąsienica, którą łączymy i ona ma poruszać się w tych wersjach, gdzie jest napęd. Więc jak ktoś miał kiedyś czołg na baterię, no powiedzmy zdalnie sterowany, no to wie, o co chodzi. Oczywiście gąsienice są od razu z podkładkami gumowymi, aby nie niszczyły chociażby asfaltu, no i same też nie niszczyły się te gąsienice. I to jest kolejna, już ostatnia torebka, którą w cywilizowany sposób otworzę, czyli za pomocą skalpela. I tu są już tak naprawdę elementy częściowo do kadłuba, a częściowo w większej części już na samą górę czołgu. Dość mocne elementy, potężna ramka też jest, powiem Wam, i sobie też zobaczymy, w jaki sposób Dragon mocuje elementy, więc nie są to grube takie te łączenia, tak, ramki. Ramka sama jest gruba, ale element łączący ramkę z częścią no jest cieńszy, widzę, w zależności też od grubości, wielkości elementu i można go spokojnie cążkami, powiem Wam, powiedzmy tego typu cążkami spokojnie można tutaj, nie w ten sposób, w ten sposób podejść i delikatnie wyciąć element i nie, no, troszeczkę zapewne jakaś część zostanie, ale to już nie jest to. Tu mamy wyrzutniki granatów znajdujące się na wieży w tej standardowej takiej amerykańskiej wersji, czyli w takiej kasecie one są zamknięte, a nie każde pojedynczo, z możliwością nastawienia kąta, jak i również zapewnienia pojemnika, czym ładujemy te granaty. O, bardzo ciekawa rzecz. Na zdjęciu widzieliśmy z przodu uchwyty do wyciągania właśnie czołgu i to znajduje się na przodzie czołgu na górze. Mamy również pozostałe elementy kosza. Tutaj jeden z subskrybentów ostatnio stwierdził, że przy Abramsie zmęka, nie ma blaszki, na dno kosza. Powiem Wam, damy radę, serce nam nie stanie z tego względu. Tu mamy elementy oszklenia do właśnie wieży, osłony dowódcy, jakby po prostu używa broni zewnętrznej, ale niestety Dragon nie zapodał nam szyb. Po prostu nie ma. Nie ma szkła pancernego do tych elementów. I tutaj po prostu będziemy musieli się zaopatrzyć w jakąś folię, którą sobie przytniemy od drugiej strony, dopasujemy i wkleimy z drugiej strony. Ale sam detal jest bardzo ładnie wykonany. Teraz szukam, powiem Wam, lufy. Jak prezentuje się lufa? Jeszcze jej nie dorwałem. Spód do wieży. Pozostałe elementy. Jest dość dużo tutaj. Ten czołg jest objuczony różnym nowym sprzętem. I jeżeli go postawimy właśnie tą wersję drugą koło Abramsa M1, nawet takiego Golasa M2, no to tą różnicę w wyposażeniu znajdziemy. Już widzę lufę, znajduje się ona tutaj. No i jak widzicie, ramka z takim wystającym elementem świadczy o tym, że lufa posiada otwór. I powiem Wam, nie jest tak tragicznie, nie jest zrobiona. Jeden z subskrybentów pytał się też o różnicę Abramsa, tego z Menga. Chciał porównać go z Abramsem od firmy Tiger, również chińskiej. Nie polecam, naprawdę. Nawet to nie jest zabawka, bardzo słabo opracowany model, fatalnie wykonany układ jest, no więc jak widzicie Tigera,
Ok, z ciekawości obejrzyjcie go sobie, ale sam model jest bardzo słabo wykonany, nie mówiąc już o podwoziu, o gąsienicach. Tragedia. Proszę bardzo, pozostałe elementy, systemy, które nakładamy na wieży, sam dyferencjał. Elementy na wieżę. Jest co sklejać. Jedną rzecz zobaczę, jak wygląda sprawa kosza, bo coś nie widzę spodu do kosza, który to jest element. Aha, tu mamy. Tu mamy imitację siatek i tu montujemy obramowanie, jak i również tył na wieży kosza. I to jest element. Uciekł ten element gdzieś. O, to jest to. Tutaj. To jest tak, dobrze mówię? Najciekawsze jest tak, to jest A33. To jest ten element, który z tyłu przyklejamy i tutaj nie ma siatki z tyłu. Siatka, imitacja siatki, powiem wam, że nie głupio to wygląda, proszę bardzo. Ze względu na to, że to w ten sposób prezentuje się, tak wygląda, czy my profilujemy ten tył. Nie, posłuchajcie. To jest strona, która idzie do kadłuba, to jest strona wewnętrzna. I tutaj ta blaszka byłaby tak naprawdę głupotą tu wklejanie blaszki, ponieważ i tak jak tu bambetle wrzucimy, to i tak byśmy gucio widzieli. I tu widać, że jest sporo elementów do wklejenia od tej strony. Mianowicie tutaj mamy właśnie te części, które wklejamy do tego kosza. Tutaj mamy samo obramowanie kosza i poszczególne elementy. Co to jest? Nie pytajcie się, nie mam zielonego pojęcia. No i tutaj jeszcze inne elementy są. Na wieży naprawdę jest kupa części, którą my tutaj montujemy. Sporo tego jest. Jest zabawa, naprawdę. Pełnowartościowy model. No i to posłuchajcie, na dzisiaj wszystko. Więcej grzechów nie pamiętam. Oczywiście w bokach, w górnym lewym rogu, w lewym dolnym rogu, jak i również w górnym prawym rogu znajdziecie odnośniki do unboxingów innych Abramsów M1A1, M1A2, M1A2 Task. I mam nadzieję, że wyrobicie sobie zdanie na ten temat. A jeżeli chodzi o modele Menga, wiem, że będą jutro lub w poniedziałek już w sklepie. Abramsy jeżeli chodzi o Dragona, są na stanie sklepu. Zapraszam na zakupy. Link znajdziecie w opisie sklepu. I zapraszam również do lajkowania, komentowania. A tych, co jeszcze się nie przekonali, możliwe, że po tym unboxingu się przekonają, do subskrybowania mojego kanału i dodatkowo zaznaczenia dzwonka. Dzięki serdeczne za uwagę. Pozdrawiam Was. Cześć, trzymajcie się. Czołgiem.